Szyba lekko pęknięta, ale lekko, bo awokado spadło. Wyspa jest tak mała, że zobaczcie, tu jest ocean. Trochę lądu i tam już jest ocean. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Robiłem co mogłem, 2 razy się napiłem bardzo dużą ilość wody. Patrzcie jakie drzewo. Wszystkie liście miało takie. Bardzo musi być kochliwe i miłosne. I Julek też mamie dał jednego i mówi I love you. I Julek też ma takiego, nie? Pokaż. To jest dla Wiktorii. A to jest dla jego dziewczyny, no tak. Bo Julek ma dziewczynę Wiktorię, jakbyście nie wiedzieli. A ja jutro urodziny. 33. I będę nurkował. I mamy też zarezerwowane show lokalne z kolacją. I nurkowanie. No i będzie fajowarsko. A tutaj rosną banany. Takie małe są jeszcze. I są też owoce, słuchajcie, tutaj, których nikt za bardzo nie zna. O, widzicie, to jest to drzewo. Nikt nie rozumie. Nawet tutaj się pytaliśmy, gdzie można kupić takie owoce, to nie bardzo kumają te owoce. To jest taki owocek. Mały, ale ładny. Czerwoniutki. Ma taką dość dużą pestkę. A to w koło jest takie kwaskowate, ale dość mocno aromatyczne. I ten aromat, ten smak jest taki specyficzny. I nie mam pojęcia, do czego to porównać. Proszę bardzo, eleganckie auto. Tutaj, żeby się za bardzo nie kleiły ręce, to fajnie tutaj izolacją obkleili. Pod wpływem dziur się tutaj radio przestawia. Szyba lekko pęknięta, ale lekko, bo awokado spadło. I słuchajcie, fajnie, bo takie autko to jest Suzuki Jimmy, no może nie pierwszej świeżości. O, Carabinieros za mną. Może ja ich puszczę jakoś. I taka furka, słuchajcie, za dobę kosztuje 35 000, czyli jakieś 36-37 dolarów. I sobie jedziemy fajnie. Mogę Wam od razu powiedzieć, że raczej sobie spróbujcie wynająć samochód w miejscu, gdzie mieszkacie, albo żeby Wam polecili. Dlatego, że oni mają raczej samochody do wynajęcia i będą właśnie tak około 35, a tam, gdzie jest napisane wypożyczalnia samochodów, to będzie po 50, więc można troszkę przeoszczędzić. No ta pani miała 2 te auta, tylko że to drugie jest w dużo lepszej formie, ale no niestety jest wiecznie zajęte, przez to, że jest chyba tanie i fajne. Nam zostało to teoretycznie słabsze, ale nam to nie przeszkadza jakoś bardzo, więc jedziemy. Tutaj jest jeden mirador, czyli punkt widokowy z widokiem na miasteczko. Tyle ludzi tu mieszka, ile widzicie domów. Plus jeszcze dosłownie kilku można policzyć na palcach jednej ręki, gdyż to są rolnicy gdzieś tam umiejscowieni i koniec. 8000 osób. Wyspa jest tak mała, że zobaczcie, tu jest ocean. Trochę lądu i tam już jest ocean. Dobra, macie już kolejną ciekawostkę. Widzicie, to jest lotnisko. To lotnisko jest jedno z najdłuższych lotnisk Ameryki Południowej. Ma 3 km i 200 metrów i postawili go Amerykanie, aby można było tutaj transportować różne wielkie samoloty, ale też zrobili to pod kątem militarnym, trochę z myślą o sobie. No a teraz dzięki temu mogą tu startować Boeingi, nie Boeingi. Proszę bardzo, jaka fajna fura. Suzuki Jimmy. Dobra, jedziemy. Rano kał, wieczorem kał. Ale śmieszne, co? A tak się nazywa ten wulkan. Wow, wulkan, prawdziwy wulkan.
Pamiętacie, jak wam mówiłem, że ładnych parę lat temu był tutaj bardzo duży pożar, przez co odkryli więcej tych Moajów? To wszystko prawda, tylko że wtedy brali wodę głównie stąd do gaszenia i wybrali całą wtedy. Teraz troszeczkę jest tej wody, ale nie jakoś bardzo dużo. Ten wulkan jest nieczynny, ale jest przepiękny i prawdziwy. Tam na Sypelku to jest miejsce zwane Orongo, jakieś miejsce kultu. Tam wybierali wodza. Tym wodzem mogła być kobieta bądź mężczyzna i robili takie igrzyska olimpijskie, jak u nas teraz trochę. I to wyglądało tak, że każdy mógł startować, tylko musieli, bo jakby za tym wulkanem jest jeszcze taka maciupeńka wysepka, jakieś tam 2 głazy, tam dużo ptaków siedzi. I zadaniem takiego przyszłego wodza było przepłynięcie tego odcinka, złapanie, zdobycie jaja i przypłynięcie z powrotem. I kto przypłynął pierwszy, czy dopłynął w ogóle żywy i tak dalej, zostawał tym wodzem. Jeżeli przykładowo nie chcecie brać przewodnika, bo musicie zobaczyć wszystkich tych figur i wszystkich tych platform, a nie ukrywajmy, że to jest kosztowne, a chcecie tutaj być. Jak najbardziej można tu przylecieć, wyhaczyć jak najtańsze loty z wyprzedzeniem lub na ostatnią chwilę, lub po prostu sobie wyczajcie, kiedy są najtańsze. To nie jest tak, że nie możecie tu przyjechać. Po pierwsze, da się tu jeździć stopem. Po drugie, dość przyjemnie się tu chodzi na nogach. Po trzecie, na przykład to miejsce jest darmowe. I tak naprawdę, no to te figury będą wszędzie bardzo podobne. Więc to nie jest tak, że musicie zobaczyć wszystkie je tutaj dostępne. Do wulkanu dojdziecie na piechotę również, tylko że to jest wtedy już praktycznie całodniowa wycieczka. Lub musicie wtedy już pożyczyć rowery albo złapać stopa. Tak naprawdę można to zrobić dużo taniej. Żółwie też są dostępne, że możecie ponurkować. Pewnie wam ktoś pożyczy nawet za darmo maskę, tak jak nam dzisiaj pożyczyli za darmo. Nie wiem, czy nam pożyczyli dlatego, że jutro i tak nurkujemy płatnie, czy dlatego, że po prostu nie ma z tym problemu. Ale da się to zrobić na pewno po kosztach. Także nie łamcie się, że marzycie o tym, ale bilety to nie wszystko. Owszem, może być bardzo drogo, ale też nie musi. Zobaczycie wtedy tyle. No i również jeżeli jesteście załamani samą ceną za bilet za ten park, myślę, że jakbyście nie brali przewodnika, to nikt wam nic nie powie. Dlatego, że oni to sprawdzają, jak się wchodzi na te atrakcje, ale jak nie będziecie wchodzić na te atrakcje, czyli byście chcieli tutaj sobie tylko przejść, połazić po mieście, pochodzić w te darmowe miejsca, to nie ma problemu. Aha, i jeszcze co wam powiem, że generalnie dużo z tych figur można dojść do płotu, który jest taki z kamieni do pasa. Jedne te figury były tak na wzgórzu i można stanąć przed i również dobrze widać. Także nie łamcie się, jak chcecie po taniości albo marzycie o tym, ale przerażają was koszty oprócz lotu, to starajcie się tym troszkę nie martwić, znajdźcie sobie najtańszy nocleg jaki jest. On i tak będzie ok, a z drugiej strony te dużo droższe nie są jakieś turbo wow. Stosunkowo krótko wam tu wystarczy i wtedy zobaczycie kilka z tych figur z daleka lub kilka też z bliska i wtedy za park po prostu nie płacicie. A tego dziada odrestaurowali Japończycy i zwą to miejsce i chyba tego dziada Tahini. Będzie on charakterystyczny głównie dlatego, że mu wymalowali pięknie te jego oczęta. Skała na czapce standardowo czerwona, tułów i głowa z tej skały zielonkawo-żółtej, no i platforma ze skał czarnych, tradycyjnych, bazaltowych. A czy wy widzicie, że jednego dziada tu Moaja brakuje, ziomeczka? A wiecie, co się stało z tym jednym? A zapieprzyli z Wielkiej Brytanii, przyjechali, zapieprzyli i u nich w muzeum stoi. Skurczybyki, złodzieje, no. Hejka. Hejka, kupiliśmy sobie z Julciem fajne hawajskie koszule. Tak. I się ubraliśmy dzisiaj. No. Tata ma urodziny zarąbiste. Tata ma dzisiaj urodziny i idziemy nurkować. I będzie tam, ja będę w klapkach jechać na jakiejś łydce. Tak, A tata i mama będą nurkować. tak, I będą pływać pod wodą. tak. I wezmą jakieś ryby. Tak jest. Także dzień pełen wrażeń. Do zobaczenia. Woo! Idziemy.
ale ja się stresuję, że ja też tak mam zrobić. Wow. No to zakładaj maskę. Zaraz, spokojnie. Tata. Było bardzo fajnie. Hobby nie dla mnie, ale cieszę się, że spróbowałem bardzo. Ogólnie wam powiem, że Klaudia się czuje normalnie, ja się czuję dość mocno źle. Ze względu na to, że bolą mnie bardzo uszy, słabo słyszę, boli mnie tutaj wszystko, boli mnie głowa, gardło, ale dochodzę powoli do siebie, trzeba sobie pojeść. A że jestem w tej samej knajpie, tylko wziąłem inne danie, to wam na szybko jeszcze pokażę. Słuchajcie, jak oni to tu pięknie podają, to jest niesamowite. Tuńczyk na karmelizowanej cebuli. No mają takie pojęcie, że naprawdę super jest, a Klaudia wzięła to samo, więc rozumiecie, że musi być naprawdę dobre. I chips z sera żółtego. Stwierdzam, że nurkowanie jest nie dla mnie, ale bardzo się cieszę, że tam byłem. Doświadczenie niesamowite. Raczej nie będę tego kontynuował, ale bardzo fajnie, że spróbowałem. Każdemu gorąco polecam, ale muszę dojść do siebie. Proszę bardzo, plantacja ananasów. Lekko odsapnęliśmy i udało nam się jeszcze na chwilę przyjechać na tą plażę piękną. Tak, idziemy uczcić Łukasza urodziny piwkiem i chrupkami. Bo my tutaj się Wypijemy. przestaliśmy zdrowo odżywiać. Wypijemy piwko na plaży, posiedzimy chwilę, Julek się pokąpie i pojedziemy Na imprezkę. na imprezkę. No, ta imprezka będzie w sumie fajna, bo wiecie, że my tak trochę ściadzieliśmy. Nie mamy tutaj znajomych i nie mamy z kim chodzić na imprezy. Także to będzie nasza pierwsza od wielu, wielu miesięcy taka Nie inna. przestań. No ale taka elegancka, że No trzeba tak, się ładnie tak. ubrać i pomalować, wiecie. Super. Jaramy się strasznie, bo dawno nie byliśmy na takiej. Reklama. Efekt końcowy piorunujący. Mam koronę taką jak lew. Tak. Go to the Umo Quiet Place. Yorana. Dentro de bienvenido a Bienvenida. Tonight we have chicken, pork, and fish. So what we're going to do, while they get the meal from inside and they bring it to the restaurant, here we're going to learn to dance and we're doing surprise for you, okay? Baila, baila, Kiki, yeah, toma,
Słuchajcie, co my tu mamy? ¿Tienen algo para tomar? Co jesz? Zaczęłam od ceviche, bo najbardziej mi smakuje zawsze. No tutaj jest jeszcze jedno. Tylko zjadłam. Ja spróbowałem zupę. Zupa mi bardzo smakuje, to taki rosołek, ale taki inny, bardzo smaczny. Ryba z tego tam piekarnika, co widzieliście. No i ryba jest wyśmienita. Słuchajcie, oni to robili 3 godziny, dlatego że 5 godzin, dlatego że 3 godziny grzali kamienie. 2 godziny w tym piekarniku i to jest no, dla mnie petarda. Ahora, o te puna. Jesteśmy zauroczeni. Szkoła, że już koniec. Ja w ogóle jestem super zauroczona. Ja lubię Ja takie również. folkowe klimaty, ale to w ogóle to coś, co ja zobaczyłam tutaj, ten performance, to jest... Super, no. No trzeba tu przyjechać i koniecznie to zobaczyć. Dla właśnie tego występu. Mamy dzisiaj praktycznie ostatni dzień, bo jutro lecimy o 15. Z tego co mi wiadomo, Polinezyjczycy jak pływali, eksplorując kolejne areały oceanu, w poszukiwaniu jakichś kolejnych wysp do zamieszkania, pływali katamaranami, czyli 2 kajaki połączone w jedno i bardzo często się stosuje takie. Oczywiście oni mieli naturalne, te są plastikowe z żywicy, ale ten drugi wtedy jest taki, w którym się nie siedzi. Dość popularne tutaj jest krycie strzechą, oczywiście strzechą z palmy, nie ze słomy, tak jak u nas. Natomiast to jest strzecha naturalna z palmy i ona też bardzo dobrze spełnia swoje zadanie, dlatego że się nie nagrzewa tak jak blacha i jest wtedy chłodniej w tym domu. Oczywiście być może bywa awaryjna, ale no nie wszystko jest idealne. Dzisiaj jest niedziela i oni to nazywają Family Day. Bardzo niewiele ludzi stara się pracować. I jak tam jest na przykład dla turystów, tak oni łapią się tutaj gdzieś już bardziej z boku, pod drzewami, żeby był cień. Tutaj też jest taka prowizoryczna altana zrobiona, jakby dzieciom już było gorąco. Dlaczego ja idę tam? Bo tutaj jest coś a la port, aczkolwiek to nie jest port, tylko dock, czyli stacja dokująca. I te statki tu już stoją kilka dni. Podejrzewam, że albo czekają na załadunek, ten jest pusty, czeka na załadunek, ten pierwszy, nie ma kontenerów na sobie, a tamten jest załadowany po brzegi. I albo ten czeka, żeby mu wrzucić jakieś puste kontenery lub dobra jakieś stąd, chociaż raczej puste kontenery, bo stąd raczej nic się nie eksportuje, tylko importuje. A tamten czeka na rozładunek z jakiegoś powodu, może przez to, że niedziela, muszą czekać do poniedziałku, nie wiem. Idę zobaczyć, bo no, oni tu mają mnóstwo rzeczy przywiezionych kontenerami z Chile. Oni podlegają pod Chile po to, żeby poniekąd mieć to zaplecze, że do nich dojadą te produkty różne, typu gaz w butlach i tak dalej, i tak dalej. Te wielkie statki dopływają dosłownie tylko tutaj. Po prostu jest jakiś dźwig, czy staje, czy jest tam wbudowany i te kontenery jedne wkłada, drugie wyjmuje i tyle. Wszystko transportują z Chile, dlatego tutaj nie musi być urzędu celnego ani nic takiego. Wszystko jest luz blues. Chciałbym wam też powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, którą powiedziała nam właścicielka domu, w którym mieszkamy. Mianowicie na Wyspie Wielkanocnej jest bardzo dużo tradycji i z tą tradycją ewidentnie dużo ludzi się męczy. Mianowicie młodzi ludzie mówią do swoich rodziców:
Po co mam do ciebie mówić w języku Rapa Nui, skoro wszyscy znają i rozumieją ten hiszpański, więc na cholerę ja mam mówić w tym Rapa Nui. To jest trochę to, co jest u nas w domu, że Klaudia próbuje Julka uczyć łemkowskiego i on też nie rozumie, po co on ma mówić po łemkowsku, skoro każdy rozumie polski. Kolejną sprawą, jaką ona mi powiedziała, to jest, że ci ludzie, ona w jej mniemaniu, mają tutaj na wyspie wszystko, czego potrzebują. Mają piękną pogodę. Jest tutaj turbo bezpiecznie. Nasza właścicielka nigdy nie zamyka domu, ani okien. Brama jest zawsze otwarta. Brama wjazdowa, o dziwo auta zamykają. Ona mówi, że ci ludzie i tak tutaj bardzo narzekają. Bardzo narzekają i uważają, że nie są jacyś bardzo szczęśliwi. A jak ona twierdzi, jest tutaj mnóstwo turystów, dzięki którym mogą żyć i mają wszystko, co im potrzeba. Oprócz tego mają tutaj szpital, szkołę podstawową na dość dobrym poziomie i gimnazjum. Dopiero muszą je wyjeżdżać, lecieć do Chile do szkoły średniej na studia, czy tam do jakiegoś takiego koleżu jakby. I oprócz tego jeszcze mówi, że ostatnio już jest na tyle dobrze, że po prostu stać ich też na to, żeby normalnie po ludzku żyć, cieszyć się pogodą, cieszyć się oceanem, cieszyć się pięknymi widokami, które tu są, zielenią, wprawiać sobie tą zieleń, owoce pyszne, słodkie, jakieś warzywa, mają kościół, generalnie mają szpital, wszystko mają, a i tak są nieszczęśliwi, a przynajmniej narzekający. I bardzo mi to przypomina sytuację w Polsce. Mianowicie Polak zawsze narzeka i to jest nasza jakaś cecha wrodzona i każdy ją ma. Ode mnie po ciebie. Przez wszystkich w Polsce prawie. Mamy prawo i wręcz obowiązek być szczęśliwi. W naszym kraju, w Polsce, i oni też tu powinni być szczęśliwi. Jedyne, na co mogą narzekać, to moim zdaniem oni są w swojego rodzaju więzieniu, dlatego że to jest szalenie mała wyspa. Posiadają bardzo mało ludzi, ale generalnie jest tu wszystko, i dyskoteka, i nie dyskoteka. Ale ogólnie narzekają i trochę nie do końca to rozumiemy wszyscy. Pokażę wam kościół, bo zaszedłem. Tu jest po pierwsze normalnie chrześcijaństwo i to jest kościół bodajże normalnie katolicki, tak jak w Polsce, najczęściej spotykany. Jest bardzo fajnie zdobiony. Ale co jest dla mnie najciekawsze, to że w środku wcale nie jest zdobiony, a dosłownie ze dwie figury, ławki i ołtarz i koniec. Nie ma ani witraży jakichś charakterystycznych, ani nic takiego. Piękna tradycja, gdyż ksiądz wychodzi przed kościół, każdego powitać, pożegnać, pozdrowić, dziecku zrobić znak krzyża, ale oprócz tego zobaczcie, jak pięknie wygląda w żywych kwiatach i w pióropuszu na głowie. Super. Lecimy! Ze smutkiem, było super! Siedzimy w ostatnim rzędzie, ale lecimy do São Paulo. W São Paulo niestety musimy zmienić lotnisko w ogóle i to są dość odległe od siebie te lotniska, ale chyba mamy jakiś transfer. Nie mogłem już znaleźć bezpośrednio, także lecimy do Rio. Mamy perturbacje z noclegami, bo się za późno zabraliśmy, ale jakoś damy radę. Każda wariatka. Ty żeś sobie wziął takiego kwiatka, że masz go większego od głowy. Wyglądasz co najmniej głupio. No co ty? Naprawdę to go Nie wyglądasz jak ta Hawajka taka, każda ciekawa, tylko wyglądasz tak śmiesznie. Włóż sobie, fajnie. Nie chcę, jak wyglądam śmiesznie. Fajnie, pokaż.